Państwo mnie od jakiegoś czasu zachęcają, żebym obejrzał film o tym, jak świat Riotu, świat MMO Riotu już jest dawno stworzony. I to nie jest dla nas jakaś wielka tajemnica, prawda? Bo to wiemy, jak ktoś gra w LoL'a, to wie doskonale, a nawet ja, nie grając w LoL'a, trochę się interesuję lore, które tworzy Riot na potrzebę runetery, tak? Więc wiem, że ten świat jest zbudowany, ale tutaj mamy 27-minutowy film, który nam doskonale o tym opowiada. Film jest po angielsku. Włączymy sobie napisy. Może Państwo coś sobie skorzystają, posłuchają, może ja coś będę miał do powiedzenia, może tylko też obejrzę. W Państwa towarzystwie zobaczymy. In the past, MMOs were regarded as the godfathers of games. They were the peak of what developers could accomplish. Even though, looking back, that's a fairly subjective thing to say. Everyone knew MMOs had the power to create cult following, but also everyone knew making MMOs was hard. On average, an MMO has to spend at least 6 years in the baking before it can get anywhere near being good. O, tak, ale właściwie to ciekawe jest, czyli co, przez 6 lat trzeba robić MMO, żeby ono było dobre, albo właściwie prawie dobre. Chyba to jest taka dosyć odważna teoria. Ja powiedziałbym, że trzeba wypuścić MMO i potem spędzić 3 lata, kiedy już jest wypuszczone, żeby ono się zbliżyło do dobrego MMO. Na dzień dobry żadne MMO nie jest dobre, chyba że na miesiąc. Może na 2. Więc tak, to jest trudna rzecz do zrobienia, niewątpliwie. But that didn't stop companies from jumping onto the bandwagon anyway. And soon we could see dozens of new MMOs, all releasing in 2008. All being called the WoW killers. Spoiler alert, none of them did that. And unfortunately, we can feel the ripple effects even now. Wydaje mi się, że Warhammer Age of Reckoning miał szansę powalczyć trochę z WoWem, tylko za szybko się poddali. Elektronicy, którzy zarządzali, jakby wydawali tę grę, całą ekipę z Warhammera przenieśli do prac nad Star Wars The Old Republic i Star Wars The Old Republic trzyma się nie najgorzej dzisiaj, ale gdyby tyle siły poświęcono na rozbudowę Warhammera, to byśmy mieli do czynienia z niezłą grą dzisiaj, nadal. No ale elektronicy lubią kończyć projekty, które im się nie spinają finansowo i dlatego Warhammera dzisiaj nie ma. Wielka szkoda, bo to była fajna gra. It got to a point where every time a new MMO is announced, we all think the same thing. Oh. Anyway, when you're working on an MMO, you have to respect 3 pillars. Gameplay is king, social interactions matter, and the world setting is important. When Riot announced their MMO, it became clear that 2 of the pillars are being respected, and the third one is already done. Ciekawe. To znaczy tak, jakby zgadzam się, gameplay jest bardzo istotny i w wielu grach MMO się nie zwraca na to za bardzo uwagi. WoW akurat pod tym względem fantastycznie się rozwijał. To znaczy można lubić stare mechaniki, można mieć dobre wspominki, ale gameplayowo WoW, jeżeli chodzi o MMO, stoi na wysokim poziomie. Po prostu bardzo przyjemnie się tam gra. Nieważne jaką klasę sobie wybierzecie, to zabawa jest fajna. I tutaj Blizzard chyba nie zawiódł nigdy w tej materii. Nie miałem takiego poczucia, że coś nie działa. Niektóre klasy są pewnie ciekawsze, inne mniej. Rogue zawsze był super ciekawy, inne klasy zawsze trochę próbowały nadgonić, ale tak czy inaczej gameplayowo było to bardzo, bardzo dobrze zrobione. Gameplayowo na przykład kuleje Star Wars The Old Republic, moim zdaniem, bo tam jest taka mechanika jak w WoWie z 2004 roku. Trochę The Elder Scrolls Online kuleje gameplayowo, bo jest niezwykle powtarzalny i w zasadzie można jednego guzika trzymać cały czas i się rzeczy dzieją. World of Warcraft pod tym względem absolutnie był dobry. Jeżeli chodzi o interakcje społecznościowe, no to pewnie gdzieś to wszystko się rozbija o Dungeon Finder. Wiele osób uważa, że Dungeon Finder to była największa porażka w historii gier MMO. Ja się z tym nie zgadzam, no ale to wiadomo, nie? Są tutaj różne zdania w tej sprawie. When it comes to the gameplay, it is currently in the hands of Ghostcrawler, someone who's been working on WoW during its best times. Pamiętacie Ghostcrawlera? No, kiedyś jak się pojawiały niebieskie wpisy z Blizzarda, to on zawsze za nimi stał. I on był z jednej strony lubiany, czasami nielubiany, trochę się kłócił z ludźmi, ale był aktywny bardzo. Ale to ciekawe, że on pracuje nad MMO Riotu. To jest dobry człowiek we właściwym miejscu. I można by powiedzieć, że się wyprowadził z Blizzarda w dobrym momencie. To chyba było już z 10 lat temu, ale tak czy siak to był nie najgorszy moment. And someone who got a reputation for hating boomkins and loving mages. When it comes to the social interactions, it is a dance between the developers and the players.
a dev can guide players towards social interactions. Or they can annihilate them. To jest ciekawe, ja cały czas nie jestem do końca z tą teorią zgodny, że... Znaczy nie zgadzam się z tą teorią, że Dungeon Finder, może Raid Finder, bo ja z Raid Findera akurat nie korzystam, więc nie mam opinii, ale nie wydaje mi się, żeby Dungeon Finder zabił relacje społecznościowe. Ja zawsze mówię tak, że jeżeli masz jakieś narzędzie, które upraszcza ci albo skraca czas czekania, to nigdy nie jest to złe narzędzie, a interakcje trzeba budować w inny sposób, a nie zmuszając ludzi do szukania kontaktu, bo i tak nie mają co do roboty w tym czasie, nie mają co robić w tym czasie, albo szukania innych ludzi. Więc nie mogę za bardzo się pogodzić z tym, że są ludzie, którzy uważają, że Dungeon Finder zabił interakcję. Interakcję zabiła niechęć graczy do interakcji. To tyle. And after that, the players usually find their own fun inside the MMO. From that point on, the devs should do everything in their power to support the players having fun in their own way. Też sobie dzisiaj pomyślałem, a propos addonów, gdyby Dungeon Finder nie został stworzony przez Blizzarda, to przyjmijmy, że moderzy robią Dungeon Findera i jestem pewny, że mnóstwo ludzi by z niego korzystało i wtedy by nie było mowy, że to zniszczyło tam interakcję. Gdyby na przykład Blizzard dał ludziom do wyboru serwery z Dungeon Finderem w Outlooku i bez Dungeon Findera, to jestem absolutnie przekonany, że te z Dungeon Finderem byłyby znacznie bardziej oblegane, ale mogę się tu mylić, bo to jest jakby moja opinia tylko, może być absolutnie błędna. And finally, when it comes to the world of an MMO, in Riot's case, it's done. And it's been finished for quite a few years now. Dobra, rozgadałem się strasznie, a to jest najważniejsza część tej opowieści. The continents, the zones, the cultures and the races. And to a lesser degree, every zone already has its own storyline. Now of course, unless you follow the lore of League of Legends, you wouldn't know about this. Ja muszę powiedzieć, z pewną dumą podchodzę do mojej wiedzy odnośnie League of Legends. Ona jest daleka od znawcy, ale już jest niezła. Jak na gościa, który w ogóle praktycznie w LoL'a nie gra, poza jakimiś tam wybrykami sprzed tam 10 lat. Więc co nieco wiem, jest taka strona internetowa, która pokazuje tą interaktywną mapę Runeterry, dobrze to wymawiam? I to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Dużo wiedzy tam jest, fajnie jest to lore pokazane. And that's why I decided to make this video. I want to show you all the zones we are going to see in the MMO and what sorts of quests we are going to do there. So, for the purpose of this video, I will assume you have no idea what League of Legends is about. Jeszcze jedną rzecz tylko dodam, że Arcane, czyli serial, który na Netflixie się pojawił ze świata League of Legends, jest absolutnie dziełem wybitnym. I jako takie, gdyby mieć porównywać dzieła filmowe Blizzarda i dzieła filmowe Riotu, to Riot wychodzi bardzo do przodu, bo ten film, mimo że ja go z przyjemnością obejrzałem, World of Warcraft, to wiem, że dalece odbiegał od zapotrzebowań fanów. Riot natomiast świetnie się spisał, właściwie nie Riot, tylko twórcy tego serialu i zaspokoili potrzeby fanów, a także wzbudzili zainteresowanie uniwersum poza tym fanbase'em, więc to spore osiągnięcie, a serial był wyśmienicie zrobiony, fantastycznie po prostu. Więc Riot jest na dobrej drodze, jeżeli wypuszczą grę MMO. Kurde, to może być taki sukces dla Riotu, jak kiedyś dla Blizzarda sukcesem był World of Warcraft. Ale czy czasy są odpowiednie na to? You have no idea what the universe is about, but you like MMOs, your hairline is receding, and you have a crippling fear of Nintendo 64 controllers. Wszyscy gracze MMO już mają te, jak się nazywają te? Cholera. Łysienie. Kurde, polskie wyrazy mi umykają. Zakola właśnie. To which I might add, why do you think I'm wearing hats? But now, without further ado, let's have a look at all the zones in Riot's MMO. To może być fajny film. This is Runeterra, the world of League of Legends. Right now, the world is separated into 10 main regions. But these 10 regions don't cover all the land on the map, so Pierwsza bardzo ważna rzecz dla Riotu, czy od razu dać ludziom dostęp do tego całego świata, który jest znany z lore, i jeżeli dać cały dostęp, to jak ogromny, jak duży musi być to świat, bo pewnie musi być gigantyczny, nie? To już nie będą w stanie go potem w przyszłości powiększyć. Czy dać tylko jeden region, albo dać tylko jedną wyspę, jeden kontynent. To jest bardzo ciekawe, na co się zdecydują deweloperzy. there are some mini zones in between them. And the lore already revealed that there is gonna be another continent further to the east. That definitely sounds like a future expansion to me.
In fact, it would be foolish to release all of these regions and No, proszę. you can easily turn half of these into separate expansions. And because a lot of people already know and love these regions, the hype behind these expansions would be big. Zgadzam się z facetem, ma bardzo, bardzo sensowne przemyślenia, że wypuszczanie tego świata po kawałku gwarantuje, że ludzie będą chcieli każdy kolejny kawałek zagrać i obejrzeć. With that said, I know a lot of you would like to play as Shurimans or Ionians. And now you may be cursing me for suggesting that these would be expansions. But the lore can justify giving you these nations as playable races without having their regions. I'll show you how Riot can pull this off in a bit. Strasznie mi się podoba, nie wiem czy wy widzicie to w tej perspektywie, gościu ma kapcie, takie czerwone kapcie, tylko fragmenty tych kapci. Totalnie robi taki dosyć duży materiał. Chyba tam ma ponad prawie 2 miliony wyświetleń ma ten materiał. W spodniach odpiszamy ich w kapciach, to jest absolutnie cudowne. First, let's talk about the regions Riot's MMO has to start with. The Northern Continent. This entire continent is called Valoran. Not Valorant, Valoran. And this is where the absolute core of this world is. The two main regions here are Demacia and Noxus. They are the two big rivals equivalent to the Horde and the Alliance. Aż takimi są rywalami? Demacia i Noxus? Okej. Wiedziałem, że oni ze sobą walczą mocno, ale... No While dobra. I would like to say that Demacia is your classic normie human region, it's not really true. Runeterra doesn't really have a normal place. There is something cool happening in every region. And Demacia has racism. Byłem pewny, że Noxus ma rasizm. Noxus mi się kojarzy z taką bardzo brutalną, militarną, wojskowym, policyjnym państwem. Demacia raczej mi się kojarzyła zawsze do tej pory z jakąś wolnością i swobodą i z zakazem uprawiania magii, ale nie wiedziałem, że z rasizmem. Okay, maybe not racism, because Demacia doesn't mind Yordles or Minotaurs, but they really hate mages. To taki rasizm. Rasizm w stosunku do magii. W porządku. That's because in the past, their rivals almost annihilated half of the world using magic. And so, Demacia was built inside a magic-absorbing forest. Therefore, Demacia is a really cool place where you can hide from magic. To jest w ogóle fantastyczna koncepcja, nie? To jakby cały ten świat, jak się przejrzy to lore i się przejrzy tą mapę, to każdy ten region ma w sobie coś takiego unikalnego. I nie tylko unikalnego w ramach tego świata, ale unikalnego w ogóle, jeżeli chodzi o fantazy. Więc Noxus to Rosja, mi się bardziej z Niemcami kojarzyli, przepraszam bardzo wszystkich fanów, ale okej. Wracając do Damasji, moje skojarzenia, mam do nich prawa, nie? To jest jakby las, który pochłania magię, który uniemożliwia korzystanie z magii. To jest coś dosyć unikalnego. Ja wiele książek science fiction i fantasy przeczytałem, z czymś takim nie miałem do czynienia, a to się świetnie wpisuje w to uniwersum i w tą niechęć do magii. I to jest wyśmienite miejsce, żeby niechęć do magii wyznawać. When it comes to the visuals of the zone, you can see a lot of lush fields, it is surrounded by mountains, but the iconic part of Demacia are the buildings. They are made of petricite, which is a combination of stone and the magic-absorbing wood. Because these ancient magic-absorbing trees were grey, all the buildings have a marble-like appearance. And yes, given what material they are using, all the buildings in Demacia also absorb magic. To jest w ogóle, te wszystkie materiały Riotu, to chyba pierwszy raz jak zobaczyłem artworki i w ogóle całe to lore, to pomyślałem sobie, jest po prostu scenariusz do gry MMO już jest gotowy i to było lata temu. Jak się patrzy na taką grafikę, to można mieć takie poczucie, że to jest artwork z gry, która już istnieje albo która powinna zaistnieć. Pięknie to wszystko wygląda. Jestem pod ogromnym wrażeniem. So should a mage visit this region, let's just say it's gonna be a painful experience. On top of this, let's not forget that Demacians can weaponize petricite. They can turn it into petricite steel, which gives you your classic anti-magic weapons, and you can sculpt petricite constructs which wake up after absorbing magic. To jest niezwykle interesujące, jak tego typu lore wykorzystać w grze, w której prawdopodobnie będą magowie. Jak znaleźć obejście od tej reguły, no bo wygląda na to, że magowie w ogóle w Demasji nie powinni się pojawić. Może ten młody gentleman z zakolami ma jakiś pomysł na to.
Simply said, these guys just really don't like magic. The irony is, they've been absorbing it for years now. And this is where the story would kick in. You see, the Demacians are so afraid of magic, they founded the Mage Seeker Order. This is an order of people who hunt mages, they throw them into prison, and they torture them until their body gives up on magic. So yes, being a mage is a crime in Demacia. To jest, nie brzmi jak miejsce, w którym chciałoby się mieszkać, nie? Nawet nie będąc magiem. The thing is, people still get naturally born with magical abilities. You can't stop it from happening. To faktycznie jest to, ten rasizm nie jest taki bez sensu, w sensie porównanie do rasizmu. No nie jest twoja wina, że się urodzisz taki, jaki się urodzisz, czyli ludzie są karani tylko za to, że się urodzili z jakąś cechą. So not only are there mages hiding in the royal court, right now there is a mage civil war happening in Demacia, where mages and people who don't hate mages rise up to fight for moral rights. So should we do some quests in this zone? This is gonna be the core story. Mages trying to overthrow racist leadership following old laws. So the main enemy NPCs might be mages and witches. To jest w ogóle też interesująca koncepcja, jak się już idzie, jakby wyznaczyli sobie ścieżkę, idą tą ścieżką. Wydaje mi się, że w miejscu, w którym i tak magii nie można uprawiać ze względu na to, w jaki sposób miasto zostało zbudowane i na te otaczające lasy, to magowie nie powinni być problemem i nie powinni być dyskryminowani, bo się niczym nie różnią od zwyczajnego człowieka. No, nie mogą tej magii używać i tyle, jest bezpiecznie. But I know what you're thinking now, and don't worry. There will be plenty of boars to kill here too. Or at least there are loads of wolves here, as well as stags. And we can't forget the iconic Demacian raptors. But further to the south, we might find some crag beasts, tiny woolly elephants, and yes, of course in the Argent Mountains there are also dragons. Loads and loads of dragons. But that's about it for Demacia. Fun fact, the capital city of Demacia is called the Great City of Demacia. Sounds dumb, but Runeterra was not the first one to come up with this. But thankfully the other regions are a bit more creative with their names. So now, let's move away from the normie region and let's have a look at the badass region. Noxus. Noxia. If Noxus, you're planning on Noxus. playing a warrior with oversized weapons and overcompensating lush hair, this is the region for you. This place actually has a long and badass history, but we really don't have the time to explain it now. So just know that originally it was built by the most badass warrior in the history of Runeterra. This motherfucker literally died on a mountain of corpses. And after he died, he was too angry to stay dead, so he just became the god of the underworld. When this guy lived, he built the Immortal Bastion. To jest niezła historia, nie? Gościu był tak zły, że nawet jak zginął, to nie chciał umrzeć. I został bogiem podziemia. No. Mordekaiser? To jest ten? Tak? Ja nie wiem, ciężko mi... Gdzieś może będę kojarzył niektóre postacie z tego lore i z tymi postaciami. To dobrze, że tu jesteście, to możecie to mnie... Mordekaiser. No to niezły wymiatacz, tak? No okej. Which is to this day the largest structure on the entirety of Runeterra. Myślicie, że postacie z LoL'a będą bossami tutaj? Na których się będzie polować? Bo na tego Mordekaisera to totalnie do polowania. Czy mnie ściemniacie? Nie ściemniajcie. Ja nie jestem tu... Ja tu jestem ofiarą, bardzo łatwo mnie ściemnić, to szkoda aż to robić. And currently he is banished underneath the Immortal Bastion, but only a few people know about it. So, you know, that's a future raid boss. Anyway, No. The Immortal Bastion is the capital city of the Noxian Empire, with Noxus being one of the most brutal nations in Runeterra. It is brutal because the nation is surrounded by rocky earth. It is hard to grow plants here. So Noxians are forced into conquering surrounding land for resources to survive. To jest taka historia jak z wikingami. Jakby brutalność wikingów pewnie do pewnego stopnia wynikała z ich natury, ale tak naprawdę to były narody rolnicze. Tylko nie dało się roli uprawiać i oni w poszukiwaniu ziemi wyruszyli na podboje, a potem się okazało, że podboje to jest lepszy interes niż uprawianie ziemi. No i podbijali, ale jak podbili i ziemię już mieli, to już wracali do uprawiania, chyba. Więc to jest taka... Niektórzy mówią, że to jest taki
podobny do rosyjskiego naru, to okej. Zwłaszcza dzisiaj może nie jest to dobre porównanie, ale chyba też mają coś wspólnego z wikingami. That's why when you go to the map, you can notice that the Noxian territory is all over the place. It's because these are all the places Noxus has already conquered. Although, when I say it like that, you may imagine Noxus brutally raiding everything. But that's not true. They like to absorb the surrounding nations into their empire. After all, it's just more human resources. Most of the time, they only remove the royalty and they let the leaderless people join their empire. And that's because Noxus values strength above all. Siłę, ale to takie trochę demokratycznie, tak? Usuwają monarchów i niech ludzie się rządzą? And rulers tend to not be good fighters. This is what you can see in the After Victory cinematic. They killed the king because he was weak and let everyone else join them. Fun fact, conquering nations is so iconic for Noxus they have their own saying. Kill them until they are family. So when it comes to the quests in Noxus, it is most likely going to be helping the Empire expand its territory. A to jest Darius, nie? Ten na środku, dobrze pamiętam? Although this region has its own unique enemies too. Inside the Immortal Bastion, there is a cult known as the Black Rose. This cult is connected to the darkest of magics. So be ready to fight Hemomancers, witches, demons, and the Grey Legion, which is an army of soldiers revived with blood magic to fight for the Empire again. And when it comes to collecting 10 bear asses, here we have the native Drakehounds and Basilisks. To jest ciekawa nacja, bo ona nie jest tak ewidentnie zła. Na pierwszy rzut oka i te kolory, i ta czerwień, i ta czerń, które są tam bardzo widoczne, to się kojarzą z krwią i ze śmiercią, więc przynajmniej w teorii to są negatywne postacie, ale gdzieś tam pod powierzchnią wydaje się, że to wszystko ma sens i jakoś działa. A Damacja z drugiej strony, na powierzchni wydaje się, że jest wszystko cacy, ale kurde, torturują magów, nie? Nawet za niewinność. Więc takie niejednoznaczne nacje są całkiem interesujące. Żadna nie jest ewidentnie dobra, żadna nie jest ewidentnie zła. Now, while Noxus and Demacia are the main rivals here, both of them are also constantly repelling raids from the north. So now, let's have a look at the Freljord. Just like pretty much any region on Runeterra, Freljord has a long history. But for the purpose of this video, just know that the maddening old gods known as the Watchers of the Void, who want to devour the entire reality only because it keeps waking them up, once tried to breach into reality here. They almost succeeded because they tricked the Ice Witch Lysandra into helping them. Fortunately, she realized how wrong she was, and she managed to freeze half of the kingdom with the Watchers still beneath them. To są te, jak to się nazywało? Freljord? To są takie zimowe krainy. Teraz już wiem, dlaczego one są zimowe. Bran stamtąd pochodzi, ten z taki z wielką tarczą. Aż chyba też stamtąd, nie? Ta łuczniczka. So these days, the Ice Witch is the only person holding back the end of reality by keeping the Watchers frozen. So at some point in the future, you bet one of these woken up frozen Watchers is gonna be a raid boss. Now, when it comes to the NPCs, this is where things get diverse. To jest właśnie to, ja cały czas ilekroć czytam materiały z Ligi Legend, to mam wrażenie, że one od początku powstawały z myślą o to, żeby stworzyć jakiś ujednolicony, sensowny świat, który potem może być polem dla dobrej gry. Jakby nie ma żadnego uzasadnienia, żeby Liga Legend, gra, która jest mobą, miała tak rozbudowane lore. Poza tym, że od początku ktoś tam miał z tyłu głowy takie myślenie, kurde, że fajnie byłoby kiedyś stworzyć taki wirtualny świat. I niech on ma ręce i nogi. Okej. Lola zmieniało się dużo razy? No pewnie, że tak. No takie rzeczy się update'uje, aktualizuje i robi, żeby były cały czas interesujące. Ale mimo wszystko ten świat jest bardzo spójny, mimo że nadal nie istnieje. Na potrzeby gry nie istnieje. Everything is frozen and survival is everything. So the first enemy here would be the wildlife. From Rhymefangs to Yetis to Druvasks to Elnuks to Mammoths to the worst of them all, Poros. Next we are going to fight the Freljordians themselves. There are three main tribes here. The Avarosans, who are quite peaceful, the Wintersclaw, who are quite brutal, and the Frostguard,
Lysandra's followers who hold back the Watchers. Myślicie, że Riot mógłby się pokusić, by zrobić, tak jak w WoWie są 2 frakcje, zrobić 3? W oparciu o te, ale jeszcze oprócz tych 3 chyba jeszcze jest ta taka jakaś wyspiarska, piracka kraina. Ja też, wydaje mi się, że zrobią jedną frakcję. Że to miałoby najwięcej sensu, ale tu nie ma 2 frakcji, no już teraz wiemy o 3, nie? Bilgewater, jak to jest? A mniejsze z tym, zaraz zobaczymy zresztą. And let me tell you, these guys have some badass armor. Among the notable tribes there are also the Ursine, which are shamans who worship the Volibear, the primal god of the wild who slowly turns his worshippers into twisted animalistic monstrosities. Speaking of which, yes, there are also the primal gods of Freljord. And finally, we need to talk about the Iceboard. When the Watchers tried to arrive here, they tainted the ice around them. This special ice is called the True Ice. And it is so dangerous, you literally die if you touch it. However, the Watchers also tainted some people, giving them the ability to touch the ice. It is still extremely painful for them to hold a true ice weapon, but at least they can survive it. These people are known as the Iceborn. But people were not the only things that were tainted. There are also ice trolls, some of whom are also Iceborn. To be honest, these guys were made to have their own dungeon. Ciekawe, bo każde z tych państw ma swoje lore, ale to mi się wydaje najbardziej rozbudowane. Takie najbardziej złożone. Ta historia z zamrożonymi pierwotnymi, tak oni się nazywali, pierwotni, i z tym lodem, i z narodzonymi z lodu, Iceborn. But there are also some animals that were twisted by the Watchers. And Lysandra is even twisting Watchers, czyli obserwatorzy, nie wiem czemu mówię pierwotni. some beings herself to make them serve her. So overall, Freljord is gonna have a lot of cool warriors, shamans, and horrors. So these would be the 3 regions on the main continent. But this place is actually so big it can easily make the base world of the game. Especially since there are a bunch of smaller regions in between them. There is Nokmerge, full of witches, Argent Mountains with their dragons, Tokgol with void monsters, Dalamor Plains with him, and so much more. But from here, you can cleverly set up the expansions because of how well everything is interconnected. So now, let's have a look at the continent to the east called Ionia. Ionia has a very close connection to Noxus. You can only guess why. It's because Noxians once tried to conquer it all during an event simply called the Invasion of Ionia. This was a horrible war full of using children as soldiers because Noxians thought Ionians wouldn't fight back against children, and chemical weapons. Kurde, Noxus, nie? Nadal ciężko uwierzyć, że to nie jest tylko i wyłącznie banda skurwieli, ale nie jest, no. Ale stosują metody wojenne takie. Noxus. Lots and lots of chemical weapons. Speaking of which, remember Singed from Arcane? He's the guy who chemically devastated Ionia. Eventually, Noxus failed, but they kept their small controlled territories. So the first quest here could be simply boarding a ship, sailing over, and exploring the place for the Noxian Empire. Now, when it comes to Ionia itself, the place gets mystical. Everything here is alive and connected to the spirit of nature. And I mean everything, from the animals to the people to the buildings. Everything is alive. So if you anger Mother Nature, your house can twist and strangle you in your sleep. So you can only imagine how Mother Nature fought against Noxians. Usually a river came alive to drown them. That's why all the buildings here look like they were woven from wood. It's because they were. With nature magic, people let nature build their houses. It also means that sometimes your house can just walk away. When it comes to the NPCs here, obviously there is gonna be a lot of nature spirits. And a lot more of simply mystical animals. Ale zakładam, że są tam jacyś ludzie i jest jakaś stolica, nie? Bo widziałem na tym, już nie pamiętam z przeglądania mapy. Ale to jest bardzo interesująca konwencja i faktycznie taka kraina mogłaby się dosyć spokojnie opierać Noxusowi. From giant flying tigers to the never-ending story. But be ready to also face local Ionians,
Blade Masters, Shadow Cultists, Murderers, and Ninjas, both good, bad, and the in-between. But finally, there is also one more enemy that we could face. The Furries. That's right, this race is known as the Vastaya. They are half humans and half magical animals. W ogóle jest rasa, każdy incel będzie sobie tworzył postacie z tej rasy. To prawda, to są koty seksowne do przesady. And yes, canonically, the species was born in exactly the way you are thinking. But to be fair, the Vastaya are quite cool and they are definitely Jak zostali ja nie wiem, jak myślę, że co, że ktoś kota przeleciał? To facet sugeruje, by jeszcze nie myślałem o tym, jak powstała ta rasa. gonna be a playable race. Just like Yordles, who also like Ionia a lot. Lastly, after Noxians ravaged Mother Nature, demons started occupying all the places filled with misery and doubt. So that's gonna be a nice bonus enemy. So yes, the exploration of Ionia and the raid on the Shadow Order could be a really cool first expansion. But it's definitely not Riot's only option, because we can also go south to Piltover and Zone. These Piltover kojarzę przynajmniej ja z serialu. Myślałem, no mniejsze, niewiele, myślałem, że to bardziej się znajduje gdzieś na tym kontynencie co Damacja i Noxus, ale nie to, co mogłem sobie myśleć, nie? Aż tak dokładnie nie przebadałem tego najwyraźniej. are the ones people will know about, simply because this is where Arcane took place. Jeżeli ktoś nie oglądał Arcane, to naprawdę polecam gorąco, nawet jeżeli nie jest fanem LoL'a, to jest wybitny serial. Piltover and Zone are two massive cities located one above the other. And they are so massive they could easily be turned into their own playable zones. Zastanawiam się, jak można by stworzyć, tak jak oglądałem ten serial, to zastanawiałem się, jak dałoby się, jak stworzyć grę w oparciu o to, bo te tereny, które tam są, tylko pozornie są otwarte. To są właśnie kładki, korytarze. Zakładam, że to podmiasto na dole mogłoby być otwartym światem i to miasto takie bogate na górze mogłoby być otwarte. Natomiast wszystko to, co pomiędzy jest, to musiałoby być liniowe w jakimś stopniu, mniejszym albo większym. Ale niezwykle interesujące i też pewnie w innym kontekście na to patrzyłem, jak to ogarnąć, żeby to zoptymalizować dobrze. Bo tam jest pełno świateł, pełno uliczek, no, ludzi nie musi być dużo, to już jest kwestia tego, jak tam zaprojektują ten świat, ale samo to miasto jest takie skomplikowane, że ciężko by to zrobić wiarygodnie w grze i przy okazji zadbać o optymalizację. Chociaż może to nie problem dzisiaj. They are both focusing on futuristic technology powered up by magic of the Hextech gemstones. Using this magic, they can power up anything from guns to augmented limbs to vehicles. Visually, it is simply futuristic Victorian era. And unfortunately, there wouldn't be much of enemy variety. We would likely fight the rich houses of Piltover and their deadly assassins, with the occasional thief on the streets, corrupt wardens, and the occasional... Jest chyba taki klasyczny steampunk, naprawdę. But things get a bit more interesting in the undercity known as Zone. Zone is the dirty underbelly covered in thick toxic smoke. Because the majority of people are poor here, they developed a cheaper alternative to Hextech called Chemtech. This artificial green stuff can power up cheaper limb replacements, as well as highly unstable weaponry. To jest taki steampunk, ale zahaczający o... Nie wiem, czy cyberpunk ma swoją steampunkową nazwę. Może steampunk też zawiera to wszystko. Ale cybernetyczne kończyny, częściowo funkcjonujące w oparciu o magię albo funkcjonujące w oparciu o chemię, to jest coś, co chyba w anime dosyć często się przytrafiało. W ogóle mam wrażenie, że to miasto tak trochę przypomina anime... Albo w ogóle takie właśnie wiktoriańskie, futurystyczne, steampunkowe rzeczy gdzieś się przydarzają. Ostatnio oglądałem taką, nie przypomnę sobie tytułu, animację o bokserze, który miał ręce, albo właściwie chyba miał ręce zwykłe, natomiast walczył w świecie, w którym wszyscy pięściarze mieli stalowe ręce, przy czym były one napędzane przy użyciu jakiejś energii wytwarzanej albo z gazu, albo z jakiejś wody specjalnej, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale tego typu styl, takie wiktoriańskie, futurystyczne rzeczy przydarzały się w anime dosyć często.
Zone is also controlled by the Cam Barons, which are obviously gonna be the main enemy here. But on the side, we may also meet some chemical mutants, unstable constructs, as well as some mass murderers and people who hunt down mass murderers. And funnily enough, at the... No zobaczcie na to, nie? Taką strukturę przedstawić w filmiku gry, to byłoby niebagatelne osiągnięcie. Już nie mówię o tych tłumach na ulicy. very bottom of Zone itself, there are the hidden ruins of an ancient city full of traps. That is obviously gonna be a cool dungeon. So yes, there is not much more that I can add here. Piltover and Zone were simply explored in Arcane. So if you like the series, you are gonna like this place. From here, we can travel further south to Shurima. Shurima used to be... Shurima to tam Mumu? No bo chyba takie pustynne rejony, więc tam siłą rzeczy Mumu. A massive empire that ruled the world. But after the emperor got betrayed by his best friend, the entire empire collapsed. This region is a massive desert with the occasional city near Mumu? the river. A ja powiedziałem In the Mumu? center of the region, there is the sun disk, a colossal piece of star metal that has the power to reflect celestial magic. The Shurimans use this celestial magic to turn their best soldiers into the Ascended, also known as the Golden God Warriors. However, these God Warriors wouldn't make a great enemy here. Chyba z Egiptem ma co nieco wspólnego. Ten krokodyl też mi się kojarzy z jakimś egipskim bogiem i chyba tam też są takie... Dobra, niech to leci, jeszcze pomyślę, bo chyba jest jeszcze kilka takich innych postaci, które przypominają bogów z egipskiej mitologii. Anubis to Nasus, tak. And slowly, after learning how to use blood magic to Renekton i they to Sobek. morphed their own bodies and became the Darkin. Twisted, blood-frenzied monsters that would certainly make really cool raid bosses. Besides this ancient evil, Shurima is also full of its own animals, raiders, dune scavengers, and on top of all of that, void creatures. That's because to the south, there used to be a kingdom known as Icathia that wanted to destroy the Shuriman Empire. So, they asked the Watchers for help. You can imagine how that went. Watchers, czyli obserwatorzy, o których żeśmy pewnie wcześniej mówili w przypadku Freylordu. Wybaczcie, jeżeli mylę się w wymowie, bo to dużo wyrazów, których nie wymawiałem dawno. Oni mi się trochę kojarzą z Call of Cthulhu, czyli starzy, old gods, starzy bogowie. Ale tak jak patrzę nawet na wizerunki tutaj, to też takie jest, może nie dokładnie jak Call of Cthulhu, ale mitologia chyba musi być podobna. Watchers sent through some void beasts that consumed Icathia and polluted Shurima to this day. To fight back the void, Shurima does have a lot of hidden tombs around with hidden god warrior weapons. Not to mention that Shurima also has a circle of time mages who are trying to freeze the void in time. Now, as I mentioned near the beginning of the video, even if Shurima becomes an expansion, they can still easily make Shurimans a playable race because they are already connected to Noxus. As you can see, of course, Noxians already conquered part of Shurima, so some Shurimans are fighting for Noxus. Also, as a cool fact for those of you who liked Arcane, Hex Crystals are harvested in Shurima. That's why a Shuriman expansion would be a great follow-up to Piltover and Zone. And again, that's why Riot can easily turn only the northern continent into the base world. No, muszę przyznać, facet ma po pierwsze to jest bardzo dobra analiza, po drugie bardzo sensowna obserwacja. Ta rozbudowa świata wydaje się być bardzo naturalna. Mamy te trzy podstawowe krainy, czyli Demacia, Noxus i Freylord, które absolutnie mogą być podstawką. I ogromny świat zróżnicowany. Jedyne czego tam brakuje to pustyni oczywiście. Chociaż zakładam, że w Noxusie mogą się przytrafić takie tereny. Bo te biomy są ważne, żeby były zróżnicowane. Pustyni może trochę brakować, ale to pewnie jest do zrobienia. A potem albo ten kontynent tam po prawej stronie, albo faktycznie ten pustynny na dole. Anyway, going west from Shurima, we arrive at Mount Targon. This place is incredibly unique. First of all, this mountain is not natural. It was literally pulled up from the ground by celestial gods.
And that's because this place serves as a portal to the celestial realm, also known as Targon Prime. Now, because this mountain was pulled up, it also has some unique features. For example, you may find frozen lakes frozen horizontally on the mountain. And the very peak of the mountain is special too. Should a mortal reach the peak despite the brutal climate and the deadly wildlife, either they die from exhaustion, or the celestial gods deem them worthy and they become an ascended aspect. There is aspect of war, aspect of the sun, aspect of the moon, aspect of the twilight, aspect of the guardian, and so on. Simply said, after people reach the peak, they become some of the strongest beings on the entire planet. So Kuszące wspinanie, nie? Wejdziesz na górę, zostaniesz superbohaterem. This is where we could get a lot of cool armor sets. There are the Solari, who are devoted to the aspect of the sun. Then there are their rivals, the Lunari, who are devoted to the aspect of the moon. But also, the tribe I assume will become a playable class, the Warriors of Rakor. Of course, besides just humans, Targon also has all sorts of furry Vastaya. Near the bottom of the mountain, you may notice that the mountain is alive. Zastanawiam się nad formą gry, znaczy nad tym, jak będzie gameplay wyglądał. Riot ma jakby podstawą w ogóle do funkcjonowania Riotu jest ciągle Liga Legend i zastanawiam się, czy tworząc grę MMO, jeżeli się ostatecznie zdecydują ją wypuścić, to czy nie będą próbowali utrzymać gameplayu trochę w klimacie Ligi Legend. No bo ten gameplay z WoWa jest skrajnie inny od tego. No skrajnie to może za dużo powiedziane, ale jest jednak inny. W Lidze Legend operujemy ile ma? 4 umiejętnościami i ultem. Nie sądzę, żeby sięgali po takie rozwiązania, które by wymagały używania dużo większej ilości umiejętności. Więc no zobaczymy, to jeszcze mogą mieć swoje własne pomysły w ogóle na prezentację rozgrywki. But also there are stellar corns, a variety of mind-bending creatures, and loads of dragons. Speaking of which, remember that this place is linked to the celestial realm. So this is where we may also meet the star-forging celestial dragon Aurelian Soul, as well as all sorts of other celestial beings. A lot of these would make for interesting bosses. In fact, the ascension of Mount Targon would be a really cool raid. Next, on the other side of Shurima, there is Ishtal. This is a special place where people are mastering the elemental. Ishtal, X czytane jako szy, to nie jest czasem z języka chińskiego? Jak się nazywa ten ich chiński, przywódca? Czy tam si się czyta si albo szy? Dobra, nieważne, wystarczy tych dywagacji. Magic. They are using it for everything. Fishing, smithing, walking, and this place is definitely gonna be saved for an expansion. Basically, remember when Icathian asked the Watchers for help? And then that happened? Ishtal was their neighbor, and after they saw the Void devour an entire kingdom, they believed the Void would soon devour the entire world. So, using their elemental magic, Ishtal built massive walls of plants around their entire region, isolating themselves from the rest of the world. Och, te dżungle. 3,500 years, Ishtal stayed isolated. 3,5 tysiąca lat, to są jakby cywilizacja, która jest w stanie w izolacji przetrwać przez 3,5 tysiąca lat, to wszelkiej logice się niestety wymyka, bo to cywilizacja nie jest w stanie się rozwijać tylko wewnątrz. Potrzeba kontaktów z zewnątrz, żeby się rozwijać. Chyba to jest reguła, w którą wierzymy i dlatego nie każdy, dlatego tak dla ludzi, jak się nazywa to miasto Czarnej Pantery? Wakanda. Dlatego tak Wakanda się wydaje niewiarygodna, bo izolacja zawsze się kończy fatalnie. Ale widocznie w tym fantastycznym świecie 3,5 tysiąca lat w zamknięciu przyniosło nie najgorsze rezultaty. Cywilizacje prekolumbijskie dały radę? No, dlatego do dzisiaj mamy z nimi kontakt, nie? The world outside is completely fine. So now the Ishtali mages are slowly revealing themselves. To be honest, Ishtal is the most underdeveloped region in Runeterra. We know the region has a lot of hunting Vastaya, deadly plants and some elemental dragons,
but most of the region is still a mystery to us. So at least here, Riot will have the freedom to try something new. But now, we'll leave the main continent to visit the last two regions. To jest chyba miejsce, które jest dla mnie... Do tej pory było dla mnie najciekawsze. Chociaż muszę przyznać, że ta kraina na północy teraz się wydaje bardzo, bardzo interesująca. Właściwie wszystkie są interesujące, ale ta mnie jakoś taka, bo to trochę z piratami z Karaibów się kojarzy, być może dlatego. First of all, there is Bilgewater. If you like pirate adventures, this is gonna be your place. This is where we are going to explore inns and gambling dens, even some local temples worshipping the god of motion, Nagakeboros. Here we are going to fight pirates and sea monsters, sea witches, sea Vastaya, maybe some demons. And possibly we'll side with Sarah Fortune to fight the king of the pirates, Gangplank. But there's a lot more here. Last year, Riot released their RPG, which was set in Bilgewater. So not only can we already explore this place in Muszę w to pograć w końcu. Ja kupiłem tę grę, ale jakoś tak coś innego grałem wtedy i to mi umknęło ostatecznie. detail, but it even has a monster journal. And at a quick glance, you can already see some really cool bosses too. However, this place is also linked to the last place I want to show you today, the Shadow Isles. O, to jest ciekawe miejsce. Every year, the horrors of the Shadow Isles lurk out, and Bilgewater just happens to be the closest place. So every year, Bilgewater is fighting the undead. Once upon a time, the Shadow Isles used to be the Blessed Isles, a rich place full of advanced magic. Long story short, there was a young asshole king who wanted to revive his dead queen, and in the process he accidentally released dark necromantic magic. This magic destroyed the island and made it home for undeath. In the lore, this event is called the Ruination, and because the RPG is called the Ruined King, it may not be a surprise to you that you also get to explore the Shadow Isles there. And there they have anything you can imagine. Undead horrors creeping everywhere. And should we ever venture into these islands, I have no idea whom we're going to fight. Undeadzi są pewną... Właściwie ci undeadzi w okolicach Bilgewater kojarzą się trochę z tym latającym Holendrem i z piratami z Karaibów. Że to są jacyś topielcy tego typu rzeczy. I to niebieskie światło. Bo o ile się orientuję i z tego, co tutaj facet opowiadał, Noxus też operuje wojownikami, którzy są ożywieni, nie? Ale to przy użyciu krwawej magii. Więc nie sądzę, żeby undeadzi byli charakterystyczni tylko dla tego rejonu. Pewnie będą też występować w innych miejscach, ale ci będą pewnie odrobinę inni. The ruined king who caused all of this is banished elsewhere. Thresh, who siphoned his magic after he was banished, also left the Isles. And even Hecarim, the most brutal soldier of them all, is currently around Demacia. So the Shadow Isles don't currently have a main baddie. So this is where Riot could push forward some of the side characters. Now, even though these have all been the regions that are currently set up on Runeterra, Riot has already confirmed that there is a new continent further to the east. No, tego jestem Currently, it is ciekaw. planned to be revealed in the upcoming Ruination novel. And so far, we know that this new continent is where the ruined King Viego is from. And this is also where he was banished at the end of his story. Podejrzewam, że właśnie musiałbym zobaczyć w ogóle, jakie są książki z Ligi Legend, no właściwie z Runeterry. Może jakichś audiobooków poszukać, bo to wydaje mi się interesujące. O ile te książki są dobre, bo to też nie jest powiedziane, że książka musi być interesująca. Ona się sprzeda z racji tego, że jest zbudowana w oparciu o uniwersum, które interesuje wiele milionów osób, ale... Rutenery, a nie Runetery? Na pewno? No, jak mówiłem, to przepraszam za wymowę, mogę się mylić w tej kwestii. Ale wydawało mi się, że Runetera, ale... Runeterra. Dobrze wymawiam. Może to tego 2R mi zabrakło, ale na pewno nie Rutenera. All we know about that place is that it is quite mystical. There are yet more dragons here, and in fact, Kamavor, which is the Ruined King's nation, has a lot of draconic armor. So should Riot run out of places to explore, don't worry, they can always make up more. But that's all I wanted to show you today. As someone who's been following the lore of League of Legends from the very beginning, I can tell you,
I'm very confident the setting of Riot's MMO is gonna be great. Their incredible writers have been preparing the world for years now. And now, it's time to harvest the fruit. If you like this video, let me know in the comments below. Because right now, I still have 3 more topics that I could talk about in regards to the MMO. I especially want to talk about the potential raid bosses we can face, and the potential classes we could play. O klasach bym chętnie obejrzał. Mam nadzieję, że zrobił ten materiał. I would love to show you all the cool armor sets this universe has. But that's it for this video. See you in 6 to 8 years when the MMO gets released. Słuszna uwaga, bo to na pewno się szybko nam nie przytrafi. Bardzo to jest spoko materiał, bardzo mi się podobał. Fajnie się oglądało i dużo ciekawych rzeczy. Tak jak mówię, no one już są, one są dostępne. Wystarczy przebadać tego LoL'a bardzo dokładnie, żeby poruszyć wyobraźnię. Jego kanał nazywa się Necrit. Ten film konkretnie ma 1,5 miliona wyświetleń i podejrzewam, że będzie ich przybywało z czasem, im więcej będziemy słyszeli o świecie League of Legends. Z tego co widzę, to on się zajmuje rzeczami takimi związanymi z LoL'em w ogóle, więc wie na pewno co i jak. Zobaczę, co jeszcze zrobił. Zrobił o rasach i o klasach. I to 5 dni temu. To ma 0,5 miliona wyświetleń i trwa pół godziny. To też sobie obejrzymy gdzieś na dniach. Więc YouTube'a pozdrawiam, a dla Twitcha mam jeszcze coś do pooglądania.